Zatrzymaliśmy się w przydrożnej knajpie na knefę. Chłop powiedział, że to jest najlepszy knefę, jaki jadł w życiu i faktycznie jest. Ale dali do tego knefę herbatę. I herbata była tak mocna, że aż mi się zrobiło po prostu niedobrze i nie mogłam jej w ogóle dopić. Król Pomarańczy powiedział: no to witamy w Gaziantep. No to witamy. Witamy w Gaziantep. He? Yukarıda sadece versiçe. Yok Allah razı olsun. Ludzie sprzedają baranki ofiarne na poboczu. Sağ ol baba. Lan oğlum. Ja. Abi 18 abi. Lan kardeşim sağ ol. Almıyoruz. Tamam şimdi. Ya. Ne zaman düşüreceksin acaba? Nie uwierzycie, jesteśmy w miejscu, gdzie ludzie o 7 rano przechodzą, żeby zjeść śniadanie. Następnie składają się podroby, takie z barana na przykład, różne jakieś flaki, jakieś mózgi, jakieś takie rzeczy w formie zupki, czyli kelle pacza na przykład, ale to się nazywa generalnie, bejran pacza, bejran pacza. Pan powitał mojego męża słowami, czy mużdżek też ma być. Natomiast ja zjadłam zupę z soczewicy, więc są jakieś opcje, ale jest po prostu pioruńsko ostra, a teraz zjemy sobie katmę. To jest cienkie ciasto jówka, w środku z oj, z pistacjami. Razem cienki. Gorące, Arda, gorące. W środku z pistacjami, lekko słodkie, nie za mocno i z kajmakiem. Taki smak południe się wcześniej rano, znaczy najpierw te flaki, wszystkie to wszystko, a później katmer jako deser po śniadaniu. I zobaczymy sobie największe na świecie Muzeum Mozaiki Zeugma. Tu się znajduje 1700 m2 mozaik. I są ponoć niesamowite, także zobaczmy. A tu jest słynna cyganka. Ta tak zwana cyganka jest zrobiona w technice takiej jak Mona Lisa, czyli spojrzenie 3/4, tak? Ja teraz już dawno nie miałam kontaktu ze sztuką, więc mam nadzieję, że tutaj nie popełniłam jakiegoś błędu, ale generalnie chodzi o to, że z jakiejkolwiek perspektywy by się nie patrzyło na ten obraz w oczy, z jakiejkolwiek perspektywy by się nie patrzyło, to ma się wrażenie, że ta dziewczyna cały czas na ciebie patrzy i ciebie śledzi. Jest pora piątkowej modlitwy, czyli Dżuma Namazę, a to oznacza, że tutaj w tym tradycyjnym mieście bardzo dużo osób jest na modlitwie w meczecie i w związku z tym osoby prowadzące tutaj sklepiki, jakieś tam warsztaty i tak dalej porzuciły swoje miejsce pracy, by iść na główną modlitwę do meczetu. Ale ponieważ tutaj ci wszyscy handlarze stosują taką etykę, taką bym powiedziała tradycyjną,
to mogą zostawić swój sklep praktycznie niezamknięty. Nic nie zostanie naruszone, nic temu się nie stanie, czy nic nie zostanie ukradzione. Bo takie tutaj są po prostu zasady, takie stare, tradycyjne zasady. Tutaj właściwie od wieków przestrzegane. To jest pomnik Ahi Evrana, czyli właśnie człowieka, który jest odpowiedzialny za stworzenie tej takiej etyki dla handlarzy tutaj na tym bazarze, na słynnym bazarze w Gaziantep. I tu jest taka modlitwa dla właśnie takich drobnych przedsiębiorców, esnaf to się nazywa, czyli taki właśnie rzemieślnik, przedsiębiorca z podaniem dokładnie rzeczy, które jak gdyby, którego nie można robić. Nie kraść, nie oszukiwać. I co jeszcze ważne, żeby nie cenę podawać uczciwie, żeby nie oszukiwać swojego klienta. Naturalne chipsy z tarhany. Jesteśmy w kawiarni Tahnis Kahvesi. To jest bardzo historyczna, zabytkowa kawiarnia z 1635 roku, więc z XVII wieku, gdzie podają jako specjalność nie tylko kawę po turecku, ale także kawę menengic, która jest wytwarzana z pistacji, z odmiany pistacji, no bo jesteśmy w stolicy orzeszków pistacjowych Antep, Gaziantep, Antep Fıstık, czyli orzeszki z Antep. No w każdym razie ta kawa tutaj smakuje po prostu niebiańsko. I do tego są podawane takie orzeszki, które między innymi właśnie te ziarenka menengic, tak? Ziarenka tego menengic, czyli właśnie tego ziarna, z którego robi się tą specjalną kawę menengic. Ponieważ ta kawa jest robiona z ziaren, nie kawowca, tylko z ziaren drzewa pistacjowego, owoców drzewa pistacjowego, no to nie zawiera kofeiny, nie zawiera kofeiny, więc jest to kawa naturalnie bezkofeinowa. Ona jest taka, smakuje jakby była z mlekiem, ale to nie jest mleko, tylko ten olej, czy ten tłuszcz jakby z tych orzechów pistacjowych. Rewelacja. Zamówiliśmy sobie jeszcze po jednej i zapytałam panią, jak robią tą kawę. No i niestety chyba nie będę mogła jej kupić, bo ja nie mogę mleka, mam nietolerancję na mleko, a ta kawa jest robiona na mleku. Ona jest nie w proszku, tylko jest w formie płynu, znaczy w ogóle sprzedawana i dostępna. Jest to płyn, bardzo oleisty, taki gęsty płyn. I miesza się to z mlekiem i w ten sposób przygotowuje, więc jakby zamiast wody jest używane tutaj mleko. Gdyby zrezygnować z mleka, no to byłoby to bardzo, bardzo mocna i bardzo taka ciężka do strawienia kawa. Dlatego ją przygotowuje się na mleku i dlatego niestety jest to moja ostatnia kawa. Plus jest taki, że jak nie można kawy pić, bo jest mleko, to można sobie pojeść ziarenka tego menengiczu, czyli tej pistacji. Tak po prostu. One są lekko słone i można sobie to kupić i jeść na przykład do herbatki albo do piwa. Znajdujemy się właśnie w okolicach Bakırcılar Çarşısı, czyli to jest taka uliczka rzemieślników, którzy zajmują się rzeczami z mosiądzu, tworzą piękne wyroby z mosiądzu. Ja używam osobiście na przykład takiej tatki do robienia jajecznicy i powiem szczerze, że naprawdę to jest coś fantastycznego. Aydolar elek gidiyor, gün dolar bebek gidiyor. Ben bir gelin aldım anam, dondurma bebek gidiyor. Sama serdim kilimi, nakış nakış cevizi. W tym regionie Turcji jest bardzo dużo budynków, to jest akurat meczet, ale dużo różnych budynków, zajazdów właśnie w takie czarno-białe pasy.
Honey Han, czyli oliwkowym Hanie. Han to jest taki zajazd i bardzo dużo tutaj na południowym wschodzie Turcji, bardzo dużo jest takich zajazdów w miastach, bo to po prostu tutaj było, można zrobić jakieś zakupy, można było się najeść, przenocować. Taki coś w rodzaju, no Han u nas się mówi, jak się to u nas mówi? Karawanseraj się u nas mówi. Gidelim abi ya. Pazar döneceğim abi hafta. Mam wrażenie, że od rana nic nie robimy, tylko jemy cały czas. Teraz jesteśmy z kolei na kebab i baklava, bardzo znane ponoć miejsce. No to sprawdzimy, co tu mają. Burası Antep. Yiyeceksin. Bu fındık lahmacun. Fındıklı mahmut. Fındık lahmacun bu kadar oluyor. Afiyet olsun, ne diyelim. To jest przystawka. Alinazy kebab. A to jest kebab z warzywami, bulgurem. Nazywa się simit kebab. Te wszystkie pakiety to jest baklawa na zamówienia. Wszyscy ludzie to są uczestnicy tureckich wycieczek po Turcji. Także to są tureccy turyści, którzy tutaj przyjechali na po prostu na shopping, nie? I na jedzenie. To są same pistacje. Od razu widać, że jesteśmy w hotelu w Gaziantep. Tutaj jest na suficie przylepione kyble, czyli kierunek na Mekkę, tak gdyby ktoś się chciał w pokoju rano pomodlić. Następnie w szafie mamy poza standardowym hotelowym wyposażeniem mamy Koran i mamy też dywanik modlitewny. A w minibarze nie znajdziecie alkoholu. Teraz pani będzie robiła dla nas chlebek na śniadanie. O, widzisz? I tam już się piecze. Jakby jeszcze było nam mało wrażeń, to wróciliśmy z surfy i na kolację idziemy na Nohut Drumu, czyli na taki jakby kebab, tylko że z ciecierzycy. Sama jestem ciekawa, co to jest w ogóle. Ponoć tylko tutaj takiego mają,
Więc bardzo chętnie spróbuję, no bo to w końcu wegetariańska sprawa. Arda, Arda. Arda. Senin kimsin? Wow. İçeriden mi? Tamam. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Abi bu arkadaş da çekebilirsin. Bu keste yerler. Tamam, kolay gelsin. Oo. Bir saatte kaç tane yapılıyor acaba? Çok değil mi? Neredesiniz? Polonyalıyım. Burada 20 kaldı. Hollanda? Polonya. Falan ya. Evet. 20 kaldı değil mi? 120 lira daha tutuyoruz kaymak. Tamam. 30 da pulmamız var. Şimdi yok bundan kalma değil. Bundan kalma değil. Hangi sen hatta aldın. Teşekkürler, kolay gelsin. İyi akşamlar. Dobra, zjedliśmy i było bardzo pyszne, tylko że bardzo ostre i wypaliło mi po prostu wszystkie kubki smakowe, więc teraz jedyne co może nam na to pomóc to oczywiście baklawa. Dzisiaj już opuszczamy Gaziantep i wracamy do Alanii powoli, ale jeszcze na koniec wybraliśmy się do Muzeum Zabawek, do Muzeum Gier i Zabawek w Gaziantep. Muzeum znajduje się w odrestaurowanym budynku dawniejszego liceum. Te domki są fajne, to ja zawsze się lubiłam takim czymś bawić. Zagraj sobie w Beatles. Muzeum zwiedzaliśmy z Olą, która mieszka w Gaziantep. Tak, cześć. I od jak dawno jesteś w Gaziantep? Ojej, to już 2 lata. 2 lata. I jak ci się tu żyje? Różnie. A jak z dzieckiem? Bo masz synka w moim Lepiej. wieku? Ja mieszkałam wcześniej w Stambule i tam było trudniej, zdecydowanie trudniej. Tak? No. O, no to fajnie, fajnie, że ci się podoba. Nam się też Gaziantep podoba. Dobra, już. Pan tutaj robi katmer. To jest śmietana, a to jest ciasto jówka cienkie. Teraz je zakłada.
do pieca. I oczywiście przed wyjazdem obowiązkowo musimy kupić baklawę na drogę, żeby przywieźć rodzinie Walani, no bo bez tego po prostu się nie da. Jest taka najważniejsza pamiątka, którą możesz przywieźć z Gaziantep. Musieliśmy specjalnie samochodem podjechać pod baklawiarza, dlatego że nie byliśmy w stanie spakować do wózka tego, co kupiliśmy. Złoto, złoto, złoto. Tutaj w tych wąskich uliczkach bardzo dużo fajnych rezydencji i hotelików kryje się za takimi niepozornymi właśnie drzwiami z kołatkami. Wyglądają po prostu tak nieobiecująco, właśnie niepozornie, ale to jest taki trochę klimat właśnie arabski. Kojarzę to właśnie z krajów arabskich, w których byłam, czy na przykład w Syrii jak byłam. To właśnie bardzo wyraźnie jest zaznaczona ta granica pomiędzy tym, co prywatne, a tym, co publiczne, czyli domy mają niepozorne drzwi, grube mury są otoczone, a w środku jak się wejdzie są piękne dziedzińce i bardzo wręcz takie nawet luksusowe wnętrza, tylko że tego po prostu nie widać z zewnątrz. Aha, no i wtedy wszystkie też te balkony i w ogóle cały dzień, jeżeli spędza się, to ma się taki dziedziniec, można powiedzieć, w środku, ale jest to otoczone murem, także balkony są skierowane do wewnątrz, do dziedzińca, a nie na ulicę, po to, żeby właśnie chronić prywatność osób, które mieszkają w środku. Nie wiem, czy widać, ale to jest pomnik pistacji. Właśnie sobie pani zdjęcie robiła, a tutaj mozaiki. No to fajnie wygląda, wiesz? No, tu jest pistacja. A, widzisz tu? Pomnik pistacji. Odmówić, żeby nie przyjechać w drodze powrotnej i zajechać jeszcze do tej samej restauracji, w której wcześniej jedliśmy künefę. Zjeść tutaj obiad. No ale po obiedzie oczywiście co? Wiecie co?